Na kongresie Brauna było widać tęsknotę za gazem Rosji. Premier Belgii nazwał odejście od atomu głupotą stulecia. Trump zapowiedział eksmisję ropy rosyjskiej z Indii. Jest 3 lutego 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Trump wygna ropę rosyjską z Indii w naftowej grze geopolitycznej z reżimami. Prezydent USA ogłosił, że Indie zakończą zakupy ropy z Rosji i być może sprowadzą ją z Wenezueli, która weszła w układ o współpracy naftowej z Amerykanami. To uderzenie naftowe w Rosjan oraz ograniczenie wpływów rosyjskich i chińskich. Donald Trump ogłosił na platformie Truth Social, że Indie zakończą import ropy z Rosji. Cytuję: obiecał premier Indii Narendra Modi zakończyć zakupy ropy rosyjskiej i kupować dużo więcej z USA, być może z Wenezueli, napisał Trump. To pomoże zakończyć wojnę na Ukrainie, która teraz trwa i zabiera tysiące żyć każdego tygodnia, podsumował Trump w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na tę deklarację Indii prezydent USA zadecydował o obniżce ceł na towary indyjskie z 25 do 18%. Delhi ma w zamian obniżyć własne cła na towary amerykańskie do zera i zakupić dobra, w tym surowce, warte razem $500 miliardów. Do momentu publikacji tego materiału Biały Dom nie opublikował dokumentów ze szczegółami ustaleń między Trumpem a Modim. Jednakże Indie jeszcze przed rozmową telefoniczną ich przywódcy z prezydentem USA z 2 lutego obniżyły zakupy ropy rosyjskiej oraz wprowadziły państwową kontrolę źródeł pochodzenia surowca. Według szacunków Vortexa import ropy i produktów naftowych w Indiach ma sięgnąć około 5,2 milionów baryłek dziennie w styczniu. Ten kraj zwiększa zakupy, a jednocześnie uniezależnia się od źródła rosyjskiego. Odbiór baryłek rosyjskich ma dalej spadać w styczniu, przedłużając proces rozstania trwający od listopada i sygnalizując zwrot strategiczny największych rafinerii, czytamy w analizie Vortexa. Ostatni klient na ropę rosyjską w styczniu to terminal Nayara Energy, czyli firmy z udziałami rosyjskiego Rosnieftu, która została objęta sankcjami zachodnimi, w tym Unii Europejskiej. Pozostałe rafinerie indyjskie, Reliance oraz HMEL boją się utraty klientów na paliwa wytwarzane z ropy rosyjskiej wskutek sankcji Zachodu. Z tego powodu dostawy nierosyjskiej ropy mają wzrosnąć do 4 milionów baryłek i będą najwyższe od 2 lat. Ministerstwo Ropy Indii zbiera cotygodniowo dane o zakupach ropy z Rosji i USA. Spadek zakupów u Rosjan zwiększy zapotrzebowanie na dostawy podobnych mieszanek z innych źródeł. Możliwy jest rozwój dostaw z Wenezueli, która weszła z USA w układ o wspólnym eksporcie ropy po zatrzymaniu dyktatora Nicolasa Maduro. Zgromadzenie Narodowe przyjęło w styczniu ustawę otwierającą sektor naftowy na inwestycje prywatne. Modernizacja oraz inne reformy państwowego PDVSA są niezbędne, by podnieść wydobycie ropy wenezuelskiej znajdujące się w załamaniu. Nowe przepisy pozwalają firmom prywatnym na operowanie koncesjami joint ventures z PDVSA. Układ z USA zakłada także, że Amerykanie licencjonują eksport ropy Wenezueli objętej sankcjami zachodnimi, a przychody z tego tytułu są gromadzone na specjalnym koncie w Katarze. Te środki mają być potem reinwestowane w Wenezueli w podstawowe usługi państwowe zagrożone załamaniem przez problemy gospodarcze tego kraju, jak dystrybucja pożywienia. Jeżeli plan USA się powiedzie, Rosjanie otrzymają kolejny cios na rynku ropy, tracąc kluczowego klienta w Indiach. Ropa przekierowana z Wenezueli przestała już zaś wcześniej płynąć do Chin, przeciwnika Ameryki. Z kolei rozwój dostaw z Wenezueli do Indii podniesie stabilność wpływów amerykańskich w tym kraju, zwiększając szanse na długofalowe ograniczenie wpływów Chin i Rosji. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Tęsknota za Rosją. Andrzej Szczęśniak krytykował odejście od gazu i ropy z Rosji w Polsce podczas kongresu programowego Konfederacji Korony Polskiej. My jesteśmy najlepszym przejściem między wschodem a zachodem Europy. My te pozycje oddaliśmy walkowerem. To na przykład oznacza tani gaz i ropę z Rosji, współpracę ze wschodem. To nam odebrano, powiedział Szczęśniak, a więcej na stronie energydrink.today. Jest plan. Operator polskiej sieci elektroenergetycznej planuje wykorzystanie węgla w energetyce do 2028 roku. Zakłada, że powstaną 2 duże elektrownie jądrowe i autostrada energetyczna, a więcej o planie też na stronie energydrink.today. Nieczyste powietrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgłosił nieprawidłowości przy realizacji programu Czyste Powietrze. Prokuratura zbada dokumentację związaną z wypłatami dotacji na wymianę źródeł ciepła. Program będzie kontynuowany pomimo postępowania.
Tąpnięcie surowcowe. Przecena na rynku metali spowodowała spadek wartości akcji KGHM, polskiego giganta surowcowego, z 371 do 321 zł za jedną. Są jednak nadal droższe o 5% niż miesiąc temu. Teraz wieści z Europy. Schładzanie wsparcia. Niemcy zamierzają zastąpić dopłaty do odnawialnych źródeł energii mechanizmem kontraktów różnicowych, które mają w założeniu urynkowić rozwój tej energetyki. Stosowne zmiany prawa mają zostać wpisane do ustawy o źródłach odnawialnych. Niemcy jak Polska. Rząd niemiecki podpisał memorandum o wzmocnionej współpracy energetycznej z Arabią Saudyjską. Jego elementem jest budowa odpornych łańcuchów dostaw. Polacy także zacieśnili współpracę z Saudyjczykami, tworząc radę konsultacyjną. W tle jest gra o derusyfikację rafinerii Schwedt. Belgijska Volta. Premier Belgii skrytykował zieloną politykę w Europie jako prowadzącą do deindustrializacji. Dokonaliśmy wyborów dogmatycznych w sprawie energetyki jądrowej, co było głupotą stulecia, ocenił Bart de Wever. Wyraził nadzieję na współpracę jądrową z Francją. Koniec rozejmu. Rosjanie wznowili ataki na energetykę Ukrainy po kilkudniowym rozejmie ogłoszonym przez prezydenta USA. Zawiesili ataki tylko do 1 lutego. Temperatura w Kijowie może dziś sięgnąć minus 24 stopni Celsjusza. Utrzymują się problemy z dostawami energii i ciepła. Jeszcze wieści ze świata. Blokada tankowca? Tankowiec Valera, objęty sankcjami USA i Unii Europejskiej, nie dotarł z Bałtyku do Chin, ale zacumował w Murmańsku. Jest podejrzenie, że uciekał przed pościgiem. Zachód przeprowadził już abordaż kilku takich jednostek floty widmo Rosji i zapowiada kolejne. Powrót wiatraków. Ruszyły prace przy 4 z 5 projektów morskich farm wiatrowych zablokowanych przez administrację Donalda Trumpa. To wynik orzeczeń sądu federalnego. Mają dostarczyć prawie 5 gigawatów mocy. 5. projekt czeka na decyzję sądu. Chiński głód energii. Chińczycy pobili rekord zużycia energii elektrycznej, zużywając w 2025 roku 10,37 biliona kWh. Ich zużycie energii przewyższa dwukrotnie to w USA. Chińczycy uruchomili w 2025 roku 78 gigawatów energetyki węglowej, najwięcej od 2015 roku. Spadek napięcia. Rozmowy pokojowe USA-Ukraina-Rosja w Abu Dhabi, zaplanowane na 4 i 5 lutego, mają także uwzględniać spotkanie Amerykanów i Irańczyków na temat potencjalnego porozumienia nuklearnego. Nadzieje na deeskalację obniżyły cenę ropy do około $65 za Brent. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.